Tu Radio Izyda, tebański głos w twoim domu. Przed wami zespół Dzikie Dzidy z nad Nilu z przebojem Ach, zapłacz krokodylu nad zaćmieniem słońca, które sprawiasz, że przypływ odpływa, a odpływ przypływa. A w prawym narożniku Izabela Black Sheep! Witam Państwa, profesor Janusz Pupal. Wytłumaczę Państwu dzisiaj fenomen odlatującego w kosmos bubsa. Mianowicie, by bups mógł opuścić Ziemię, trzeba nadać mu drugą prędkość kosmiczną, którą zapisuje się wzorem V równa pierwiastek 2 razy G M przez R. 2 to 2. G to jest stała grawitacji, M to jest masa Ziemi, a R to jest promień Ziemi. Stała grawitacji jest równa 6,67408 razy 10 do minus 11 metra sześciennego kilogram przez sekundę kwadrat. Wyliczyli to naukowcy z NASA. Masa Ziemi jest równa 5,972 razy 10 do 24 kg. Jeśli chcą Państwo wiedzieć, jak zważona została Ziemia, proszę się uczyć na lekcjach fizyki. Promień Ziemi jest równy 6,371 razy 10 do 3 metra. Też wyliczyli naukowcy. Teraz podstawimy wszystkie dane do wzoru. Teraz możemy zacząć skracanie. Skracamy metry sześcienne z tym metrem tutaj. Te kilogramy z tymi kilogramami i jedyne co nam zostaje to metr kwadratowy przez sekundę kwadrat. Co się dalej równa około 0,0125 razy 10 do 10 metra kwadratowego przez sekunda kwadrat, gdzie dalej jest to równe około 11,18 km na sekundę. W ten oto sposób obliczyliśmy, jaką prędkość Izabela Black Sheep nadała bubsowi. Przedstawię to Państwu teraz na wykresie. Prędkość, jaka została nadana bubsowi, jest prędkością stałą. Innymi słowy, bubs przez całą swoją drogę nie zmieniał swojej prędkości. Cały czas leciał 11,18 km na sekundę.
narysuję to Państwu. Tutaj mamy bubsy, a tutaj mamy Izabelę Black-Sheeran, która uderzyła bubsa, a ten wyleciał prosto w kosmos. A teraz przedstawimy to Państwu dzięki mocy rekonstrukcji. Witam Państwa ponownie. Profesor Janusz Pupal. Jesteśmy w miejscu rekonstrukcji zdarzenia. Osobniczka A reprezentująca Izabelę Black-Sheeran i osobniczka B reprezentująca bubsa. Proszę osobniczki o przyjęcie pokazu. Stop! W tym momencie widzimy nadanie prędkości kosmicznej bubsowi. Proszę dalej. Stop! I w tym momencie właśnie bubs wyleciał w kosmos. Czy to ptak? Czy to samolot? Nie, to bubs. Widzicie Państwo, tak właśnie było. Dziękuję za uwagę. Profesor Janusz Pupal. Znała miał 14 lat. Jej bubsy. A teraz? Czuję się, jakby straciła przyjaciela. Ten bups już nie jest taki sam, jak był kiedyś. On już jest inny. On jest inny niż był. Nie wiem, co się stało z tym bubsem. Ten bubs, on po prostu odleciał. Tego bubsa już nie znajdzie. Nie Janusz Pupal. A na dzisiejsze popołudnie z bogami przedstawiamy Inauguracja Ozyrysa. nowy program prowadzony przez kapłana Inhoteba, z którym zagłębisz się przez noc do samego centrum swojego umysłu i zadasz sobie pytanie. Czy odpowiednio dobrze oddaje cześć swojemu kotu? Izyda, dajmy tylko najgorętsze fakty. Zapraszamy na rek. Ploteczki! Czy wiesz, że Ramzes spał z Nefertiti? No, No way! ty, Ty! ty, Ty! ty. Ty się pytasz. Drodzy słuchacze, smutna wiadomość z ostatniej chwili. Zaginął ukochany kot egipskiej księżniczki Elsmenopompeny. Jest kolor czarnego węgla, w odróżnieniu od innych kotów w naszym kraju, które są kolor czarnej nocy. Na uczciwego znalazcę czeka nagroda. Wszelkie próby oszustwa zakończą się dla nieszczęśników kąpielą w Nilu. Dziś faraon poleca musztardę tebańską. Znakomicie nadaje się do kiełbasek z aligatorów, jak i cukierków z wosku z uszu zabalsamowanego Tutenchamona. Pali przełyk niczym piaski pustyni twe stopy. Faraon poleca również najnowszą kolekcję kosmetyków Kleopatra Królowa Nilu. Kolekcja czarnej kredki pod oczy o wszystkich kolorach czarnych kotów. Czarny niczym noc. Czarny niczym węgiel. Czarno jak w dupie. Czarny jak świat za zamkniętymi oczami. Czarno jak w grobowcu. Czarno jak w sarkofagu. Oraz ostatni krzyk mody. Czarny jak biały.
Kwiateczkę? Nie. Zapraszamy na spotkanie ze skrybą faraona Ishit Ishit. Dziś pomówimy o mumiach. Więc, drogi profesorze Skrybo, jak się stajemy mumią? Najpierw trzeba być ważną osobistością, by ważnie umrzeć i stać się mumią. No a co się dzieje, jak się nie jest taką ważną osobistością? Weźmy takiego zwykłego chłopka. Takiego zwykłego chłopka po śmierci rzuca się krokodylom i nie staje się mumią. Och, to bardzo ciekawe. Odbierzmy teraz telefon od słuchacza. Halo, halo? Halo? Awe Ramzes? Awe, Awe. ma pani jakieś pytania do profesora? Tak. No bo jak się tak jest taką półważną osobistością, a pół taką nieważną osobistością, to jest się potem ze żartym, a pół mumią? Profesorze? To zależy, czy opłaciła pani ubezpieczenie mumijne, bo jeśli pani zapłaciła ubezpieczenie mumijne, to zostaje pani mumią, a jeśli nie, no to rzucimy panią w paszczę krokodyla. Ojej! Ojej. No, a ja zapłaciłem. Przerywamy audycję, by nadać komunikat z ostatniej chwili. Piramida Hop została ukończona! Wszyscy robotnicy oraz żony proszeni są o udanie się do miejsca wiecznego spoczynku na spoczynek wraz z faraonem. W trakcie poświęcania zapraszamy na takie atrakcje jak Pozowanie do malowidła na ścianie. darmowe chusteczki. Pilniki do paznokci. Pamiętajcie, nic tak nie rozdziela policzków jak ostre końce. A teraz czas na modlitwę. Ozyrys, 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 Ozyrys. Anubis. Set. Hurra, 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 hurra. hurra. Bastet. Awe. O. Ozyrys, 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 Ozyrys. A to. Nut. Nut. Ptak. Ha, 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 ha. Tot. Awe. Już nie mogę się doczekać mojego życia pozagrobowego. Pamiętajcie, że najlepsze bandaże są produkowane przez sponsora naszego programu, księcia Egiptu, faraona Echnatona. A czy ty już wybrałeś słoiczki na swoje organy? Co? Jeszcze nie? Szybko! W sklepie Hato znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz za pół ceny. Ale spiesz się, promocja trwa tylko do śmierci faraona. I tym radosnym gestem kończymy dzisiejszy program. Niech wasze serca będą lżejsze niż pióro. A teraz na zakończenie audycji przed państwem zespół Dzikie Dzidy z nad Nilu w przeboju Koty płaczące nad rozlanym faraonem. Zapraszamy na spotkanie ze skrybą faraona Ishit Ishit. Czekaj, to dobrze?
Jestem wolny. I gonię tego kurczaka jak poparzona i nie mogę go dogonić. I on ucieka i ucieka. I w końcu dorwałam tego kurczaka. I mu oderżnęłam gardło. O nie. Marty Boops? Tak, słyszałam. Wszyscy szukali Marty Boopsa. Cały świat. Nie znalazł się. Ale znalazła się zaginiona Atlantyda.